Dzisiaj mogę przynieść garść dosłownie dobrych wiadomości związanych z rynkiem nieruchomości i z gospodarką. No, bo zobaczymy, że zmienia się troszeczkę sytuacja w budownictwie i o tym świadczą raporty GUS-u, o tym, co się dzieje w tym roku w porównaniu z zeszłym rokiem i w ogóle w porównaniu z zeszłymi latami. Zobaczycie informacje o pozwoleniach na budowę, ilościach rozpoczynanych budów, najmniej ważną informację o ilości mieszkań oddanych do użytkowania. Dlaczego to jest najmniej ważne, o tym też będzie w tym filmie, ale też pokażemy tło gospodarcze również na podstawie danych ZUS-u, więc zapraszam do wysłuchania tej audycji. A jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to co to się dzieje, trendy, co może się zmieniać, jak się będzie zmieniało prawo, subskrybuj ten kanał. Sugeruj nam w komentarzach tematy nowych audycji, chętnie zrobimy. Zapraszam jednocześnie na stronę symen24.pl, gdzie ta sama audycja, ale z takimi wykresami w bardziej takiej przystępnej, widocznej i statycznej formie, a nie tylko migającymi na ekranie filmu YouTube. Tam się ona znajduje. Zapraszam również na nasz serwer Discord, gdzie wiele dyskusji o rynku nieruchomości. I przechodząc do tematu, warto zacząć najpierw od takiego tła gospodarczego. Co się dzieje w gospodarce? A cóż lepiej obrazuje stan gospodarki, stan naszych nastrojów niż to, czy kupujemy coś, czyli jak wygląda sprzedaż detaliczna towarów. I podkreślam, to są ceny stałe, czyli takie ceny nie pokazujące, nie uwzględniające inflacji, no bo oczywiście wzrosty dzięki inflacji następują w sprzedaży, ale przecież nie o to chodzi, bardziej liczą się sztuki. I miłym takim w zasadzie stwierdzeniem jest to, że w październiku 2023 roku wróciliśmy, można powiedzieć tak, zdecydowanie wróciliśmy do czasów, kiedy ta sprzedaż detaliczna jest wyższa, niewiele, ale wyższa niż rok temu, to tylko troszeczkę ponad 2%. No, warto też pamiętać, że rok temu to był okres takiej spadającej sprzedaży, malejącej. Tutaj mamy, że ciągle były wzrosty w stosunku do roku poprzedniego, ale mamy taki okres ujemny, kiedy w ogóle ta sprzedaż liczona tak rok do roku spadała i to, że się już odbiliśmy troszeczkę wyżej, no to pokazuje, że być może kupujemy coś więcej, ale też, proszę bardzo, ogółem 102,8%, ale okazuje się, że najchętniej kupowaliśmy pojazdy, samochody, motocykle, części oraz paliwo. W październiku 116%. No, widocznie paliwo przed wyborami tanie zachęcało do podróżowania, można tak powiedzieć trochę złośliwie, albo do kupowania na zapas. No, inne takie branże, meble, RTV, AGD, to słabiutko wyglądają. 89% tego, co było przed rokiem. Pozostałe 91% to można sobie prześledzić na stronach GUS-u, ale to już i tak jest dobrze, że coś zaczęliśmy kupować. A jak to się przekłada na rynek mieszkań? Czy to ma jakiś związek? Owszem, ma, bo jeżeli jesteśmy bardziej optymistycznie nastawieni, to również optymistycznie i chętniej podejmujemy decyzje inwestycyjne i o tym będzie za chwilę. Najpierw dla porządku podam daną najmniej interesującą, czyli informacje o tym, jak wyglądają mieszkania oddane do użytkowania, liczone październik 2002 do października 2003 albo liczone za pierwsze 10 miesięcy. Te takie podkreślone branże to jest ogółem oraz budownictwo indywidualne i budownictwo, no nazwijmy je deweloperskie. Pozostałe rodzaje budownictwa po prostu budzają trochę mniejsze zainteresowanie, dlatego że ich udział w rynku jest, jak widzicie, po samych liczbach mieszkań budowanych w tych formach nie zbyt duży. I co tu widzimy? W stosunku do października 2022 roku
oddano mniej mieszkań ogółem i w ogóle w 2023 roku za pierwsze 10 miesięcy też oddaliśmy mniej mieszkań. Trochę więcej we wrześniu. Dlaczego jest to mało istotne? No z tej prostej przyczyny, że mieszkania oddawane do użytkowania to są mieszkania, które deweloperzy zaczęli budować na przykład 2 lata temu i po prostu musieli kiedyś budowę skończyć. Tyle mniej więcej trwa cykl budowlany u dewelopera od wejścia na plac budowy do zakończenia. U osób prywatnych taki cykl średnio to jest mniej więcej 4 lata, ale też po prostu kiedyś trzeba budowę skończyć. Dla przyszłości ważniejsze są dwa aspekty i w ogóle powiem Wam, że co będę coś pokazywał, to będzie coraz bardziej optymistycznie. Po pierwsze, pozwolenia na budowę. Pozwolenia na budowę w całym roku, w 10 miesiącach 2023, no to jest zdecydowany dołek. To jest spadek ogromny tych pozwoleń, to widzimy. Ale już w porównaniu z październikiem 2022, październik 2023 wygląda znacząco lepiej i tak samo znacząco lepiej wygląda, no troszeczkę mniej znacząco w stosunku do września 2023, co jednak pokazuje, że jakieś zainteresowanie tym budownictwem i przynajmniej rozpoczynaniem, zgłaszaniem, uzyskiwaniem pozwoleń na budowę jest. Natomiast już w budowach samych rozpoczętych, no to możemy trochę fałszywe te dane są, zaraz powiem dlaczego. 145% więcej niż w październiku 2022. 171%, czy 71 w zasadzie procent, prawie 72% więcej u deweloperów. Super niby optymizm, ale przyznajmy szczerze, październik 2022 to był blisko dna, o czym za chwilę. Do września troszeczkę lepiej, minimalnie, niecały procent w górę, tam 0,3, a ogólnie też niewiele więcej. Natomiast w tych liczbach mieszkań takich względnych i w ilości tych pozwoleń za pierwsze 10 miesięcy, no widzimy też te ubytki, 83% u indywidualnych zrealizowano, 91,6 u deweloperów. Ale powiedziałem, że będzie optymistycznie i właśnie spójrzcie się na ten wykres. Ta linia, tu są widzicie 3 linie na nim i ta taka najciemniejsza to są mieszkania oddane do użytkowania. Pytam, ona jest nieważna. Ta zielona, tak wysoko gdzieś wybijająca to są pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nowych budów, a ta taką, którą zaznaczyłem kropkami i te kropki to obrazują, każdym kolorem jest kolejne 12 miesięcy oznaczone, to jest linia przedstawiająca budowy rozpoczęte. I popatrzmy się jeszcze, jak niedawno byliśmy na totalnym dołku. Totalnym dołku, podkreślam, to było dno dna. Dlatego teraz też odbicie się, na przykład troszeczkę więcej niż ten poprzedni październik, który był tutaj, to mamy oczywiście tak duży i dobry wynik, ale i tak jest już lepiej, bo ten spadek, to takie załamanie w ilości rozpoczynanych budów trwało mniej więcej od połowy 2022 roku. Czyli widzimy, że troszeczkę jest wyżej i też jak spojrzycie na tę linię przedstawiającą pozwolenia na budowę, ona też zaczyna się systematycznie i powoli wznosić. Nie są to rekordowe poziomy, oczywiście, zarówno w ilości rozpoczynanych budów, jak i w ilości uzyskiwanych projektów, ale zawsze to jest już lepiej i to pokazuje, że być może jest taka nadzieja, na przykład w tym budownictwie wielorodzinnym, czy tym w ogóle deweloperskim, tak szerzej mówiąc, to za 2 lata będziemy mieli troszeczkę większą podaż mieszkań, bo to, co widzimy na linii rozpoczynanych budów, to się będzie przekładało w ilość oddanych również mieszkań do użytkowania i tych dostępnych do nabycia. Pula tych mieszkań powoli się zwiększa. Na razie, w którą stronę pójdzie dalej ta linia, czy będzie szła w górę, czy się gwałtownie załamie, no to też zobaczymy.
warto też zauważyć, że dlaczego tutaj tak mało budów się rozpoczynało i w ogóle panował, szczerze mówiąc, w tamtych czasach pesymizm wśród deweloperów na przykład, dlatego że widzieli bardzo wysokie stopy procentowe i po prostu wiedzieli, że też będą mieli mniejszą ilość potencjalnych nabywców mieszkań i w związku z tym nie zaczynali tych budów, sami też się bali kosztów, no wszelkich, w ogóle mieli pełną niepewność i nie byli tak odważni. Teraz troszeczkę ta odwaga wzrosła. Podkreślam, daleko nam w tych ostatnich 12 miesiącach do poziomów z poprzednich okresów 12 miesięcy. Widać, że to raz, dwa, trzy i cztery okresy temu te rozpoczęcia budów były na wyższym poziomie, no ale zawsze jest lepiej, że idziemy w górę niż że idziemy w dół. To te wszystkie dane o wzroście ilości budów, wzroście pozwoleń na budowę, wystąpienia z tymi zgłoszeniami o budowę, co one oznaczają dla naszego rynku nieruchomości i dla tych, którzy chcą kupować lub którzy chcą budować mieszkania lub sprzedawać mieszkania. No, po pierwsze to pokazuje, że wydaje się, że przynajmniej na jakiś czas odbiliśmy się od dołka, który był na przełomie 2022-2023, kiedy te wysokie stopy procentowe i w ogóle trudności na przykład w przyznawaniu kredytów, restrykcyjnie liczona zdolność kredytowa, no, powodowało, że wiele osób, które chciały kupić mieszkanie, nie mogły sobie na nie pozwolić, bo po prostu nawet kredytu nie mogły dostać. To jest jedno. Widać też, że w związku z tym, no nie chcę tego nazwać, ale trochę takim szaleństwem rynkowym, czyli wielkim popytem wzmożonym bezpiecznym kredytem, odpowiedź deweloperów na razie jest, delikatnie mówiąc, wstrzemięźliwa. To znaczy, oni zaczęli coś budować, ale też no, nie ruszyli tak hura z budowami, żeby uwierzyć, że ten bezpieczny kredyt będzie ciągle działał i żeby w tej chwili dostarczyć ludziom ogromną ilość mieszkań. Oni raczej skoncentrowali się na sprzedaży tego, co mieli, za trochę lepsze ceny niż to im się udawało sprzedawać. I oczywiście widać, faktycznie ruszyli z tą produkcją budowlaną, ale ta produkcja, tak trzeźwo patrząc, w porównaniu do tych poprzednich okresów, no nie jest jakaś imponująca. Co może być dalej, to zależy też od rozwoju sytuacji gospodarczej. Widzimy, że w handlu troszeczkę i nie w wszystkich branżach wraca optymizm, dlatego że po prostu kupujemy trochę więcej, ale to znaczy my mamy też większy optymizm jako konsumenci co do wydatków i być może spodziewamy się tego, że inflacja zacznie spadać. Liczymy na to, że stopy procentowe w związku z tym też zaczną spadać i znowu ruszymy po jakieś zakupy na kredyt. Ale na to jeszcze pewnie trzeba troszeczkę poczekać, trzeba się wykazać małą cierpliwością, bo mamy też różne, a szczególnie w Polsce dużą niepewność, co zrobi nowy rząd, czy też w tych przetasowaniach takich coś, co nastąpi, czy będzie przywrócony VAT na żywność, czy będą wakacje kredytowe, czy będą zmienione podatki, podniesione progi podatkowe. No te wszystkie działania z jednej strony mogą powodować, że nasze kieszenie są drenowane z pieniędzy, ale z drugiej strony na przykład podniesienie progów podatkowych sprawić może, że więcej pieniędzy w kieszeniach podatników zostaje. No ale są też programy typu damy pieniądze i ogromne podwyżki strefie budżetowej nauczycielom, ale też nie tylko. No i to znowu są pieniądze, które są dawane, czy też rozdawane. Dlaczego mówię rozdawane? Dlatego, że na te pieniądze to się najpierw musieli zebrać wszyscy podatnicy, wpłacić, że tak powiem, do wspólnego worka, a potem dystrybucja pieniędzy następuje i oni dostaną pieniędzy
trochę więcej. Ja tu nie chcę dyskutować, czy to są w ogóle zasadne podwyżki, czy nie. Absolutnie o tym nie dyskutuję. Natomiast danie dużych podwyżek dużej grupie ludzi jest też takim znowu czynnikiem proinflacyjnym. I czasami oni mogą być niezbyt zadowoleni z tego, że te podwyżki dostali. No, to znaczy, biorąc pensję będą, ale ceny mogą być wyższe. Tak więc no, jesteśmy w sytuacji, i tym bardziej w takiej sytuacji, że na świecie gospodarka przechodzi też różne zawirowania, czy to chińska, czy w ogóle światowa gospodarka. I ta sytuacja jest taka, że nie można jeszcze powiedzieć dzisiaj, a właśnie gospodarka światowa znowu rusza pełną parą, znowu zaczyna się dobrobyt i produkcja. Raczej jest wiele obaw związanych z tym rozwojem gospodarki. Są też polityczne ciągle wydarzenia, już nie tylko jedna wojna, ale i druga, która tam w Izraelu może się, oby nie, zamienić w szerszy konflikt. Na to i to wszystko po prostu wpływa na również nasz polski rynek, w tym na rynek nieruchomości. Krótko mówiąc, tych niepewności jest wiele, ale też zakładając taki optymistyczny scenariusz i widząc, że deweloperzy ruszyli z budowami, no to można założyć, że dostępność tych mieszkań, oferta przynajmniej, będzie się powiększać tych mieszkań. Można też przyjąć, że na przykład zostaną zrealizowane plany nowej koalicji, a w tych planach jest na przykład budowa mieszkań komunalnych, co i do sporej ilości. Lewica zakładała 300 000, nie powiedziała w jakim czasie, ale załóżmy, że w ciągu kilku lat, tej pierwszej kadencji teoretycznie 4 lat, wybudują 300 000 mieszkań. Nie wiem, czy to się uda, ale to byłaby potężna ilość wpływająca mieszkań na rynek, która też spowodowałaby, że no w jakiś sposób deweloperzy, ten taki jedyny model budownictwa, jaki u nas właściwie, no jedyny to nie, ale monopolistyczny budownictwa wielorodzinnego, czyli w systemie deweloperskim, prawie monopolistyczny, po prostu przestanie być tym monopolem, będzie miał inną konkurencję. Poza tym budownictwo spółdzielcze może stworzyć konkurencję. Tak to wygląda, ale powiedziałem, czy oni ten program uruchomią, czy to się uda ten program zrealizować, to nie jest tak prosto. Poza tym ten program nie zrealizuje się z dnia na dzień. Na razie widzimy, że jest szansa na to, że za 2 lata będzie trochę więcej nowych mieszkań do oddania niż to, co będzie za rok, bo za rok będą właśnie oddawane tylko te mieszkania wśród deweloperów, te, których budowy tak nędznie rozpoczynano w 2022 roku. Jeszcze raz się spójrzmy, o, ta nędza tu przełoży się na słabą ilość budów zakończonych mniej więcej w tym okresie, już troszeczkę poza wykresem pokazuje, a potem możemy mieć troszeczkę wzrost. Generalnie rzecz biorąc, jest to i tak lepszy obraz naszego rynku nieruchomości niż to, co było te 10 czy też 11 miesięcy temu. Wtedy byliśmy jeszcze w trendzie spadkowym z rozpoczynaniem budów. Teraz troszeczkę to zaczęło powoli rosnąć. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości i na przykład wynajem, no to zapraszamy. Poprzednia audycja właśnie jest analizą polskiego rynku najmu. Zachęcam do subskrybowania kanału. Przypominam, że na stronie Cement24 znajdziesz audycję z wersją taką statyczną wykresów. Jeżeli chcesz je obejrzeć tam, to możesz je tam obejrzeć wygodniej. No i cóż, zapraszam do subskrybowania, do udziału w naszym serwerze Discord, link na dole. I tą optymistyczną wiadomością, że na budowach troszeczkę się ruszyło, żegnam i trzymajcie się.